Wydaje mi się, że jest to pewna ciekawostka, bo takich kuchenek czy takich podgrzewaczy przyznaję, że w internecie nie znalazłem. Tutaj jest też numer i to jest nawet ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj jest numer 0001. Ceramiczny element, na który jest nawinięta ta spirala grzejna. W takich elementach wykorzystywano takie sprasowane płytki Miki. Izomika, mika syntetyczna i tak dalej. Przypuszczam, że jest to jeden z tego rodzaju wyrobów. Zakładamy tutaj te nasze nóżki i na końcówkę tej śruby musimy nakręcić i zobaczmy. Bardzo delikatnie się żarzy, kuchenka powinna teraz pracować. Dajmy jej troszkę, a ja spróbuję delikatnie teraz ten kubeczek wziąć. O. Cześć, mam tutaj na stole sporo części od odkurzacza Electrolux Z320, którym teraz się zajmuję. To akurat jest silnik od tego odkurzacza. Przygotowuję o nim odcinek na koniec tego tygodnia, ale teraz chciałem Wam tylko bardzo króciutko pokazać, co udało mi się znaleźć na targu Staroci w miniony weekend, a jest to takie fajne, malutkie urządzenie, które chyba związane jest z takim ekspresem do kawy, węgierskim ekspresem do kawy, który już tutaj kiedyś na kanale oglądaliśmy. Ten wspomniany już ekspres powstał na Węgrzech. Jego producentem jest Spółdzielnia Sprzętu Samochodowego i Towarów Powszechnego Użytku, czy towarów masowych. Nie jestem pewien, jak powinno się to tłumaczyć. Ja korzystam z tłumaczenia automatycznego. Spółdzielnia nosiła nazwę Autofem. Zresztą można tę nazwę tutaj przeczytać na denku, na tym bakelitowym denku tego ekspresu. Było kilka wersji tych ekspresów różniących się wielkością i mocą grzałki, która jest tutaj zintegrowana z tym ekspresikiem. Ten to jest chyba taka średnia wersja z grzałką o mocy 150 W. Na pewno były jeszcze troszeczkę większe ekspresiki. One nosiły nazwy Autopress, Midi Press. Było tych ekspresów węgierskich naprawdę dużo. Ja na razie mam tylko ten egzemplarz i wydaje mi się, że to, co znalazłem ostatnio na targu Staroci, jest taką malutką elektryczną kuchenką, czy takim malutkim podgrzewaczem, czy taką malutką grzałką, która służyła do podgrzewania tego typu ekspresów, ale w wersji bez tej zintegrowanej grzałki czy kuchenki, którą widzimy w tym modelu. Widziałem też jak najbardziej takie węgierskie ekspresiki, które po prostu tej dolnej części nie miały. Można je było postawić na przykład w domu na kuchence. I wydaje mi się, że do takich modeli można było też gdzieś podczas na przykład jakichś turystycznych wyjazdów korzystać z takiej malutkiej kucheneczki. A może służyło to do podgrzewania kawy w takich aluminiowych tygielkach, które również znajdowały się w kompletach z tymi ekspresami. Nie jestem pewien, w każdym razie wydaje mi się, że jest to pewna ciekawostka, bo takich kuchenek czy takich podgrzewaczy przyznaję, że w internecie nie znalazłem. Poszukałem i na różnych węgierskich stronach poświęconych historii takich kultowych ekspresów do kawy. Tam takich podgrzewaczy czy takich malutkich kuchenek nie znalazłem. Poszukałem na różnych portalach ogłoszeniowych. Faktycznie znalazłem jedną bardzo podobną kucheneczkę, ale z innymi tymi nóżkami. Wyglądała ona dokładnie tak, jakby odmontować tę kuchenkę od tego ekspresu. Tutaj tę płytkę na górze miała dokładnie taką samą jak tutaj. Czyli różne wersje tych kuchenek i różne wersje tych ekspresów występowały. Natomiast identycznego urządzenia jak to nie znalazłem. Możemy rzucić okiem na tabliczkę znamionową, która tutaj się znajduje i która w sumie była dla mnie bardzo cenna i zachęciła mnie do kupienia tego urządzenia. Na środku jest takie właśnie duże logo Autopress, czyli całej serii tych ekspresów do kawy. Widziałem też identyczne jak ten, może troszeczkę większe, właśnie w tej większej, mocniejszej 200-watowej wersji ekspresy, które również miały tutaj dokładnie umieszczoną taką samą tabliczkę, jaka znajduje się tutaj na tej kuchence z takim dużym napisem Autopress. Tutaj jest też numer i to jest nawet ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj jest numer 0001. Może w powiększeniu będzie to wyraźniejsze, ale w każdym razie wygląda, jakby to był w ogóle pierwszy egzemplarz z jakiegoś okresu produkowanej takiej kucheneczki. 220 V napięcie nominalne czy znamionowe.
I tu jest chyba moc tej kuchenki 200 watów, czyli jest mocniejsza niż w tym ekspresie i odpowiadałaby właśnie takim ekspresom AutoPress o troszeczkę większej pojemności i z troszeczkę większymi, mocniejszymi tymi grzałkami, o jakich już wspominałem, i taki ekspresik też na pewno sobie obejrzymy. Natomiast bardzo fajne są tutaj też te prawdopodobnie bakelitowe, być może z jakimiś metalowymi wstawkami, nóżki, na których ta kuchenka się znajduje. Postaram się zdobyć również taki ekspresik właśnie pozbawiony tego elementu grzejnego, który prawdopodobnie stosowano właśnie z takimi malutkimi kuchenkami. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, na żadnych stronach, czy muzealnych, czy kolekcjonerskich, czy z ogłoszeniami, czy to na Węgrzech, czy gdzie indziej, tego typu kucheneczek nie znalazłem. Szukałem też za pośrednictwem wyszukiwania obrazu i na dokładnie takie same modele, przyznaję, nie trafiłem. W komplecie kupiłem też przewód zasilający, aczkolwiek to jest przewód produkcji polskiej. Wygląda jak takie typowe przewody z lat 70. Czasem trzeba z nimi uważać, bo nawet jeżeli one ładnie wyglądają z zewnątrz, to tutaj często już kruszy się izolacja na tych dwóch wewnętrznych żyłach w tym przewodzie. No właśnie, bo jest to przewód dwużyłowy i on nie ma tutaj styku ochronnego, nie jest wyposażony w żyłę ochronną czy w przewód ochronny, więc podczas pracy takiej kucheneczki dla bezpieczeństwa lepiej jej nie dotykać. Sądząc po otarciach tutaj na tej wewnętrznej obudowie tego gniazdka, powinien tutaj znajdować się tego rodzaju przewód z takim gniazdkiem wtykowym, czy z taką wtyczką właśnie z tymi stykami od trzeciej żyły, czyli od żyły ochronnej w tym trzyżyłowym przewodzie podłączonym do gniazdka z kołkiem od przewodu ochronnego, i wtedy można z takiego urządzenia bezpiecznie korzystać, bo gdyby tutaj ewentualnie doszło do jakiegoś przebicia czy jakiegoś uszkodzenia izolacji tego elementu grzejnego, no to wtedy ten przewód ochronny powinien zabezpieczyć użytkowników przy jakimś nieumyślnym dotknięciu do takiego urządzenia przed porażeniem, o ile całe uziemienie jest odpowiednio podłączone. No dobra, to ja bym powiedział, że skoro już mamy tę kucheneczkę, to możemy szybko zajrzeć do niej do środka, a potem spróbujemy ją jeszcze uruchomić, zobaczymy, czy ona działa. Nie mamy tutaj, prawdę mówiąc, dużo możliwości demontażu. Jest tylko jedna nakrętka na denku tej kuchenki, która zresztą bardzo łatwo się odkręca. To jest w ogóle śruba tej długości. Wyjmuję tutaj całe to denko z nóżkami i zobaczcie, mamy po prostu może tak to postawię. O! Mamy tutaj aluminiową płytę grzejną, mamy tutaj takie izolujące płytki wykonane prawdopodobnie z mikanitu, prawdopodobnie z takich sprasowanych, cieniutkich płatków miki. Przepraszam, ja je tutaj ładnie ułożę. One z czasem w wielu takich urządzeniach z czasem ulegają pokruszeniu i to się wszystko kompletnie potem już rozsypuje, ale tutaj ta warstwa izolacyjna jest, mam wrażenie, w całkiem dobrym stanie. No i tutaj mamy ceramiczny element, na który jest nawinięta ta spirala grzejna. Teraz już mam nauczkę, już wiem, że powinno się to jednak od góry rozkładać, a nie tak jak my zrobiliśmy od spodu, bo wtedy ta spirala tutaj wypada. W każdym razie bardzo, bardzo fajnie widać tutaj tę spiralę grzejną nawiniętą w rowkach w tym elemencie ceramicznym. Ta spirala, nawiasem mówiąc, chyba nie wygląda na przepaloną. Tutaj jedno jest jakieś takie miejsce troszeczkę zaciemnione, ale zaraz sprawdzimy miernikiem i sprawdzimy megaomomierzem, czy to działa. Od spodu mamy od tego gniazdka poprowadzone tutaj dwa druty do tej spirali grzejnej i druty są osłonięte takimi ceramicznymi koralikami, jak często widzieliśmy podobnego typu osłonki na przykład w starych tosterach. Nie pamiętam, czy wtedy robiłem tutaj zdjęcie podczas demontażu tego ekspresiku, ale wydaje mi się, że ten element grzejny był bardzo, bardzo podobnie zrobiony, aczkolwiek nie odkręcaliśmy tutaj tej górnej części, nie zaglądaliśmy, jak wygląda ta spirala grzejna. Bardzo fajne są te płytki, chyba mikanitowe, tak jak powiedziałem. Nawet ostatnio kupiłem taką książkę o różnych tworzywach. O, tutaj jedna już pęka. O różnych sztucznych tworzywach,
sztucznych i naturalnych materiałach wykorzystywanych w urządzeniach elektrycznych, także właśnie między innymi do celów izolacyjnych, i tam tego rodzaju elementy są też pokazane. Nie jestem pewien, czy to też jest mika, czy jest to jakiś inny, ale najczęściej w takich elementach wykorzystywano takie sprasowane płytki miki, które, jak widać, tutaj już w niektórych miejscach zaczynają odpryskiwać. One są odporne na temperaturę i mają właśnie właściwości izolacyjne, czyli nie ma niebezpieczeństwa, że ta spirala dotknie do tej aluminiowej płytki. Tutaj chciałem Wam tylko szybciutko pokazać taką starą książkę Emila Gruszczyńskiego, Materiałoznawstwo elektryczne, którą sobie ostatnio kupiłem. I jest tutaj cały rozdział właśnie, między innymi, tak jak przypuszczam, że chyba jest to w tym przypadku, o wyrobach, materiałach pochodzenia mineralnego, mika, właściwości i zastosowanie, wyroby mikowe. Są tutaj mikanity, są mikanity taśmowe, mikafolie, Mikalex, izomika, mika syntetyczna i tak dalej. Przypuszczam, że jest to jeden z tego rodzaju wyrobów. Bardzo często na takie, nie wiem, folie mikowe trafiałem właśnie przy tosterach, przy gofrownicach. No i teraz tutaj mamy podobny przykład przy tej malutkiej kucheneczce. Jeżeli się mylę, to proszę Was oczywiście o sprostowanie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie, sądząc po tych kruszących się kawałeczkach, coś w rodzaju takiej folii mikowej opartej właśnie na bazie miki. No to spróbujmy teraz tę kucheneczkę zmontować. Tu jest na środku taki izolatorek, który się troszkę przesunął. Ja przekładam przez niego tę śrubę. Może na razie tak to zrobię. No i teraz tak, muszę tą śrubą przejść przez te wszystkie płytki z folii mikanitowej i wkręcić ją w tę aluminiową pokryweczkę. Spróbujmy, czy nam się to uda. Chyba tak. Tutaj już widzę tę śrubę. Wkręcam ją. Tak żeby nie wystawała. Patrzę, czy tu te wszystkie kawałeczki folii ładnie przywierają. Tak, ta spirala nigdzie nie powinna teraz dotykać do tej aluminiowej obudowy. No i teraz zakładamy tutaj te nasze nóżki i na końcówkę tej śruby musimy nakręcić nakrętkę. Troszeczkę ona jest tutaj krótka, ale już trzyma. Kucheneczkę mamy ponownie zmontowaną. No dobrze, to chciałbym teraz sprawdzić, czy stan izolacji pozwala na podłączenie tej kucheneczki do zasilania. Przyniosłem sobie tutaj Mega Omomierz, miernik rezystancji izolacji. Na chwileczkę połączę te dwa przewody. Pokręciłem korbką, tutaj skala spadła mi praktycznie do zera. Przypnę ten czerwony krokodylek do jednego ze styków tutaj w gniazdku, ostrożnie, żeby on nie dotykał do obudowy, a ten drugi, no właśnie, może do obudowy tutaj przypnę, bo w innym miejscu nie bardzo mam gdzie, i zobaczmy. No tutaj powinienem kręcić dłużej, ale już teraz widać, że skala przeszła tutaj 50 megaohmów, czyli spokojnie moglibyśmy z tej kucheneczki korzystać. Widzieliśmy na przykładzie różnych żelazek, że te wskazania mogą być różne, a jak znajdują się poniżej 0,5 megaohma, to raczej nie powinniśmy już wtedy z takich urządzeń korzystać. Trzeba przejrzeć, co dzieje się z izolacją, ale tutaj najwyraźniej te płytki, ten ceramiczny element, na który nawinięta jest spirala, i te płytki prawdopodobnie z dodatkiem miki pełnią jeszcze skuteczną rolę izolacji. No to podłączmy może na próbę naszą kuchenkę szeregowo podłączoną przez taką mocną żarówkę. Napięcie rozłoży się tu pomiędzy żarówkę a kuchenkę. Kuchenka będzie pracowała przy troszeczkę niższym napięciu, natomiast gdyby było tutaj zwarcie w tej kucheneczce, to będzie się bardzo jasno świeciła po prostu żarówka. Zobaczmy. Podłączam kuchenkę, podłączam
to wszystko do zasilania i włączam zasilanie. Żaróweczka bardzo delikatnie się żarzy, kuchenka powinna teraz pracować. Dajmy jej troszkę i zaraz sprawdzimy, czy zaczęła się już nagrzewać. Na razie tego nie czuję. No dobra, zobaczmy, wyłączę, na wszelki wypadek odłączę od zasilania. O tak, już tutaj nie mógłbym dłużej ręki przytrzymać, jest naprawdę gorąca i nawet jest taki troszeczkę zapach od niej, ale naprawdę się tutaj bardzo, bardzo solidnie ta kuchenka nagrzała. Także myślę, że spokojnie można by na niej kawę zaparzyć. Skoro sprawdziliśmy, że kuchenka jest sprawna, no to spróbujmy zagotować na niej odrobinę wody na kawę. Nie mam takiego ekspresiku jak ten, tylko bez tej części grzejnej, więc posłużę się takim zwykłym aluminiowym kubeczkiem. Mam też taki perkolator do robienia kawy produkcji kanadyjskiej. Może nawet go sobie w jakimś oddzielnym odcinku obejrzymy, ale on jest jednak dosyć duży. Boję się, że się gdzieś tutaj przewróci. Zresztą dużo dłużej będzie to trwało. Także myślę, że taki mały kubeczek powinien być wystarczający. Nalałem tutaj po prostu troszkę wody. Stawiam go na naszą kuchenkę, włączam zasilanie. Kuchenka powinna teraz grzać, no i musimy troszkę odczekać. Zobaczymy, ile czasu potrwa zagotowanie tej wody na kawę, a ja sobie w tym czasie przyniosę kubek z kawą rozpuszczalną, żeby móc go zalać. No, kilka minut minęło, już tutaj powolutku ta woda zaczyna się ruszać, pojawiają się bąbelki na dnie. Jeszcze myślę, że musimy trochę poczekać. No, teraz już zaczyna tutaj wyraźnie parować, już jest całe dno właściwie w bąbelkach. Ta woda jest już dosyć gorąca, aczkolwiek jeszcze spróbujemy doprowadzić ją do temperatury wrzenia. Ja sobie tutaj przyniosłem kubek z kawą rozpuszczalną, szmatkę, żeby ten kubeczek aluminiowy móc podnieść, no ale musimy jednak jeszcze poczekać. To jest tylko 200-watowa kucheneczka, więc trochę to jednak trwa, mimo że tej wody nie jest tutaj dużo. O, myślę, że teraz ładnie widać, już ta woda zaczyna tutaj powolutku wrzeć, już jest bardzo gorąca. Przyznaję, że no tak pewnie z 10 minut to trwało, żeby doprowadzić ją do tego stanu. W takim ekspresiku byłoby to pewnie szybciej, bo tutaj jednak tej wody znajduje się dużo, dużo mniej. Poczekajmy jeszcze chwileczkę, niech ona zacznie porządnie się gotować. Ja tę wodę przelałem z tego większego perkolatora, do którego nasypałem wcześniej już trochę kawy, dlatego ona już tutaj troszeczkę jest taka ciemniejsza, bo już tutaj odrobina kawy się do niej dostała. Dobra, myślę, że to wystarczy. Jak dla mnie do tej kawy rozpuszczalnej jest to zupełnie w porządku. Odłączę kucheneczkę od zasilania. Ona teraz jeszcze będzie bardzo długo stygła, bo ta aluminiowa obudowa jednak dosyć długo trzyma temperaturę. Też ten ceramiczny element grzejny wewnątrz również długo będzie się ochładzał. A ja spróbuję delikatnie teraz ten kubeczek wziąć. O. Zalewam sobie kawę, jeszcze sobie zaraz doleję mleka. A nasza kuchenka niech sobie tutaj spokojnie stygnie. No i to chyba tyle w tym dzisiejszym, pewnie niedługim odcinku. Bardzo fajna kucheneczka właśnie do kawy węgierskiej marki Autopress. Myślę, że do stosowania z takimi jak ten ekspresami do kawy, ale ekspresami, które były pozbawione tej zintegrowanej tutaj części elektrogrzejnej. Na pewno sobie taki ekspresik też jeszcze obejrzymy i wypróbujemy też jego działanie z tą kuchenką i w ogóle tych urządzeń do parzenia kawy węgierskich i nie tylko węgierskich będziemy tu jeszcze oglądać sporo, bo mam na przykład bardzo fajny pochodzący z przełomu lat 50. i 60. też taki perkolator, czy to się właściwie nazywało elektryczna maszynka do kawy, wyprodukowana przez taką spółdzielnię pracy mechaników przy ulicy Wolskiej w Warszawie. Duże, fajne urządzenie, obejrzymy to sobie w jednym z kolejnych odcinków. Mam jeszcze też taki bardzo fajny ekspres ciśnieniowy produkowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Także tych urządzeń będzie się sporo pokazywać, a ta kucheneczka po prostu bardzo mi się na targu staroci spodobała, bo jest taka mała, zgrabna, ciekawa i myślę też, że rzadka, bo jednak do tej pory dokładnie takich modeli w internecie nie znalazłem. Dzięki za dzisiaj, jeżeli też sobie pijecie kawę, no to smacznego i do zobaczenia następnym razem.